Tak się wydaje, że wszystkie katamarany są wielkie, luksusowe i bardzo drogie. Czasem tak jest, nawet powiedziałabym zazwyczaj. Te mniejsze katamarany są zdecydowanie rzadkością. Takie na 4 maksimum osoby, lekkie konstrukcje projektuje angielski konstruktor Richard Woods. Co wyróżnia jego projekty? Wiele rzeczy. Są lekkie, to podstawa, ale wysoko podniesiony kokpit w jego projektach ze sporą przestrzenią do linii wody chroni przed hałaśliwym obijaniem się fal co tu ukrywać, plastikową konstrukcję. W tym samym celu konstruktor przesunął też mocno do tyłu część zabudowaną i kokpit. Jeden jego projekt przykuł naszą uwagę bardziej. To Sagitta. Stosunkowo mały, bo 9 metrów długości to jednak niewiele w tej kategorii jachtów, ale za to wyjątkowo szeroki, 6 metrów. Ta szerokość to zdecydowanie nie jest przypadek. Poszerzenie przestrzeni pod kokpitem jest celowym działaniem, by dodatkowo wyciszyć uderzenia fal o kadłub. Czy jak w przypadku katamaranu należy powiedzieć o kadłuby. No i takie cudo właśnie się znalazło na mojej drodze. Zgrabny katamaran, taki akurat w sam raz. Poznajcie Arluk. Arluk, czyli orka. Wiem, brzmi groźnie. Arluk jest katamaranem na bazie Sagity, tyle że zmodyfikowanym. Dodano jej krągłości. Wynikało to z innej technologii budowy. Powstała z dużych elementów uformowanych na pożądany kształt. To tak jak ze stworzeniem człowieka. Dlatego Panu Bogu kobieta się lepiej udała, bo jest drugim ulepszonym modelem. Sorki panowie, wszelką krytykę biorę na krągłą, a jakże, klatę. Dlaczego akurat ten? Dlaczego nie? Ale wszystko po kolei. Jesteśmy w Hailing. Tu. Zaczęliśmy od generalnego remontu Arluk. Wprowadzamy wiele zmian. Dziś kończymy uzbrajanie masztu, wprowadzamy ostatnie poprawki i sprawdzamy, czy o wszystkim pamiętaliśmy. Maszt wykonany jest z kompozytu włókna szklanego i włókna węglowego. Długi na 12 metrów. Nie jest bardzo ciężki, przenosimy go po prostu na ramionach. Kto przenosi, ten przenosi. Ja robię za operatora kamery. Następnie nadziewamy na niego nasz bom. Od tego momentu maszt i bom stanowią jedną integralną konstrukcję. Ten niecodzienny system tak ma. Ostatnia okazja do dostępu do samej góry masztu bez wspinania się. Paul montuje stację pogodową. Maszt montujemy już za pomocą dźwigu. Trochę tu trudniej manewrować, bo przeszkadza bom. Ale nie możemy bomu dodać później, bo byłoby to jak nawlekanie igły dźwigiem. As it goes down, right. So go up. We're still aft and port of the hull. Bit more, and we're touching. That's it. You're in. Ale dlaczego to takie dziwne? Bo to Aerorik. To system bez wand z obracającym się masztem i fokiem na bomie. Aerorik to zastrzeżona nazwa dla rodzaju wolno stojącego ożaglowania. Nie opiera się na olinowaniu w tradycyjnym sensie. Nie ma wand ani sztagu, ani achtersztagu. Bez tego maszty muszą być znacznie mocniejsze niż ich tradycyjne odpowiedniki. Ale żeby jednocześnie nie były cięższe, zrobione są wytrzymałego i stosunkowo lekkiego włókna węglowego. Maszt węglowy współpracuje z integralnym długim bomem, który rozciąga się przed i za masztem, na którym znajdują się zarówno grot, jak i fok. Zaletą tego rozwiązania jest to,
że żagle zawsze działają poprawnie, ponieważ plan żaglowy dostosowuje się przez regulację szotów grota, zamiast osobnego ustawiania każdego żagla. Chociaż szot grota to jedyna regulacja, podczas żeglugi obciążenia są niewielkie dzięki efektowi przeciwwagi zapewnianemu przez foka. I jak się na to patrzy, to odnoszę wrażenie, że jest po prostu łatwiej obsługiwać ten system przy niewielkiej załodze. Nic, tylko się delektować żeglowaniem. Takie to cudo chciałam Wam przedstawić na dzisiaj. Mam nadzieję, że zainteresowałam. Do następnego. Pa!